Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, czy mnie dobrze słychać? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, jesteśmy tutaj w Parku Morskie Oko i ze mną jest dwóch patronów. Mateusz oraz Andrzej. Cześć. Zaraz was przekieruję, to nie bo to chodzi. Cześć. Dzień dobry, hej. Spotkaliśmy się właśnie tutaj i kurczę, pada nam śnieg, ale to fajnie, będzie trochę jaśniej w tym parku, nie? Taka pora roku. Dobra, będziemy, słuchajcie, dzisiaj rozmawiać o śniadaniach. Czy warto je jeść i jeżeli jeść, to jakie to powinny być śniadania? I dlaczego jest taka zasada, że śniadanie powinniśmy jeść jak król, obiad jak książę, a kolację jak żebrak? Także zaczynamy. Ja się nazywam Gosia Pieluchowska, jestem dietetyczką, a to jest Power Walk, to jest podcast w ruchu, którego partnerem strategicznym jest platforma Multilife od Benefit Systems. Moi drodzy, wszystkiego dobrego w nowym roku, bo my się pierwszy raz widzimy tak. po nowym roku. Mega dziękuję też Mateuszowi Kosierewiczowi, który wziął za mnie zastępstwo 31 stycznia, grudnia, przepraszam, bo ja byłam wtedy w Tanzanii i nie miałam w ogóle internetu. Naprawdę ten internet tam raz się pojawiał, raz znikał, w zależności od tego, czy było więcej chmur, czy nie na niebie. Tak, jak było mniej chmur na niebie, to wtedy był internet. Docierał. Tak, ale jak się pojawiały chmury, a tam dosyć mocno wiało, to niestety ten internet już nam od razu znikał. Więc także mega dzięki i też dziękujemy Wam za te wszystkie spacery wspólne, które zrealizowaliśmy w tym roku, bo to naprawdę ich było mnóstwo, 366 spacerów, słuchajcie, plus jeszcze 9 z serii Krok po kroku do dobrostanu, także no mnóstwo tych wspólnych spacerów. Teraz też idziemy, nie? Idziemy. Nie będziemy stać, bo zimne zaraz. Tak, musimy się rozgrzać, rozruszać się. Macie mikrofon, tak? Tak, mamy. Tak. Dobrze, fantastycznie. No, kurczę, coś się ten... I gimbal. O, już działa. Dobrze. Rozmawiamy o śniadaniach. Jestem ciekawa, kto z Was je śniadania, kto je omija i dlaczego. I zaczniemy teraz też od Was, panowie. Czy Wy jecie śniadania? Andrzej. Tak, jem śniadania. Jadłem zawsze. Od kiedy chodzę na powerwalki, zacząłem mieć odczucie, żeby jeść trochę więcej, więc śniadanie jest bardzo ważne dla mnie. Jest po powrocie ze spaceru, trochę rozciąganiu jeszcze po drodze. Tak, więc odpowiedź na pytanie, czy jem jak najbardziej. I nie wyobrażam sobie jakby pominąć tego kroku, nawet jak muszę wyjechać gdzieś wcześniej rano, no to gdzieś po drodze się zatrzymuję i to śniadanie jem, krótko mówiąc, tak, jak najbardziej. A czujesz głód z rana, że tak czujesz po prostu tak, że to jest dobrze, też tak Ci nastawia dzień? Jak Ty czujesz się? Tak, znaczy wiesz co, tak, dlatego że od kilku już dobrych miesięcy zacząłem też stosować post przerywany, więc ja jem ostatni posiłek, tak różnie, tam z zegarkiem nie patrzę, ale godzina 16-17 mniej więcej. I to potem skutkuje tym, że właśnie mogę, czy potrzebuję nawet więcej. Ja jestem po spacerze i po jakimś takim rozciąganku głodny, nie? Więc to naprawdę to daje tą różnicę w porównaniu z wcześniejszym stanem, gdzie się budziłem i czasami to śniadanie jadłem, mniej lub bardziej, czasami jogurcik jakiś i to wszystko. No teraz trochę potrzebuję więcej. I teraz co jesz na śniadanie na przykład? Na przykład jajko sadzone, kiełki, pieczywo, na przykład różne pieczywo, bo albo tosty, albo jakieś bułeczki, grahamki. Do tego jakiś banan, albo jabłko, albo gruszka, jakiś owoc. Super, czyli jest porządne śniadanie. Tak. Dobrze. Tak. A Mateusz, jak to u Ciebie wygląda? Ja ze śniadaniami mam bardzo dobrze opanowany nawyk i rzeczywiście, znaczy od zawsze śniadania musiałem zjadać, nie potrafiłem sobie wyjść bez śniadania, ale w zeszłym roku zacząłem nawet je celebrować specjalnie i sobie robię z tego taką ucztę dnia, początek dobrego dnia i to mi robi naprawdę ten dobry dzień. I do tego stopnia, że nawet zacząłem je tam wrzucać regularnie na social, tak, na Instagramie.
Ej, to jest bardzo ciekawe. A się powiem może jakie są od innych znaki i to mi się bardzo podoba, kiedy mi mówią, że lubią jeść ze mną śniadanie. Znam moi znajomi. Mówią, słuchaj, gdzie było to śniadanie? Dzisiaj go nie było, więc będzie trochę później. Więc to jest fajne. Niektórzy mówią, że zaczęli jeść na przykład dzięki mnie buraki na śniadanie. Tak, Wow, z fetem, no. na przykład z serem feta. To też jest bardzo, bardzo taki, coś mówią, że nigdy sobie nie wyobrażali, żeby na śniadanie zjeść gotowanego buraka. A jest to bardzo dobre, zdrowe. No i jeszcze takie inne jakieś, każdy kto z czegoś nie znał. No, staram się, żeby te śniadania były kolorowe, więc zawsze sobie mieszam różne składniki. No i przed podstawą jest zawsze jajka, bo rzeczywiście no praktycznie codziennie je jem, czy to w formie jakiejś Tak. gotowanej, czy smażona jajecznica, czy jajka sadzone. Do tego jakiś ser, czasami to jest feta, czasami gdzieś tam się trafi oscypek, albo jakieś inne zupełnie sery, żółte też, więc to też się staram. Przez jakiś czas nie jadłem mięsa, ale okazało się, że nie jest to takie dobre, bo jednak no, dużo się ruszam, dużo jestem aktywny i chyba za mało po prostu jakoś uzupełniałem to białko. No właśnie, zwłaszcza, że mięso To jest też trudne. dosyć dyskusyjne. Tak. Wiesz, to nie jest tak, że mięso jest, znaczy może tak, nie jest nam niezbędne, ale też nie jest tak, że można je całkowicie wyrzucić z diety i znaczy trzeba je czymś zastąpić, bo Tak. jednak mięso, to zwłaszcza na przykład wołowina czerwone, to jest na przykład źródłem żelaza, tak, które jest dla nas ważne. Nie na przykład codziennie, ale raz w tygodniu jak najbardziej, nie? Może się pojawić. Tak, dlatego no teraz znowu to mięso włączyłem do tych śniadań też, nie zawsze, ale to są też często grzyby, pieczarki lub boczniaki, które uwielbiam i ostatnio takie urządzenie mam malutkie, air fryer, tak, taka ta frytownica beztłuszczowa. Wow, super, no. I powiem szczerze, że z tego warzywa wychodzą świetne, bo grzyby, na przykład boczniaki, zawsze miałem problem nasiąknięte po prostu żadnym tłuszczem. Dlatego to urządzenie jest świetne. Polecam też do robienia cukinii, bakłażana na śniadanie, bo to jest bardzo szybkie. Nie trzeba nagrzewać dużego piekarnika, tylko szybciutko w tym małym urządzeniu wrzucamy airfryerze i świetnie się to naprawdę sprawdza. Super, bo właśnie wtedy dodajesz oliwy już pewnie na talerzu, Tak, prawda? tak, jak już jest upieczony, to jest inaczej. To wtedy nie nasiąka, No, tylko tak. pięknie się polewa. Jest inna, po prostu ta oliwa wtedy nie wsiąka w warzywa, tylko jest na zewnątrz i no, dużo lepiej smakuje i też wygląda, tak? To też jest ważne dla mnie, bo rzeczywiście to śniadanie, które się pięknie na przykład poda, zrobi nam też kolorowy dzień, tak? Dużo lepsze. Tak jak mówisz, ta celebracja tego Tak. pierwszego posiłku, to jest tak, że my potem już zaczynamy dzień, nie? Lecimy z dniem. Tak. Mamy to do I czasami- zrobienia. A tak to śniadanie to jest takie, że masz chwilę dla siebie. Tak. Siadasz i to jest mój czas dla mnie na spokojne zjedzenie posiłku. Czasami jest to jedyny moment na spokojne zjedzenie posiłku. Dokładnie, tak. To jest też ten moment, żeby dla siebie znaleźć. Spokojnie sobie można ułożyć myśli. Najlepiej bez żadnych rozpraszaczy też to robić, i żeby zjeść to śniadanie, bez żadnej telewizji, innych rzeczy, bo to też jest wiadomo, że dla nas dobrze nie działa. Ale rzeczywiście, no to jest tak, potrafi zrobić dzień. Ja na przykład mam tak, że jeżeli zjem dobrze sobie to śniadanie ułożę, to ja właściwie do godziny 13 nie jestem głodny. Czasami jeszcze jakiś kefir po drodze wypiję, tak? Jako drugie śniadanie takie. Ale tak naprawdę to jest najważniejszy mój posiłek. Okej, super. To dziękuję bardzo, że się podzieliliście. Tym ja się bardzo cieszę, że jecie śniadania, no bo generalnie jedzenie śniadań jest zdrowym nawykiem. I badania pokazują, że omijanie śniadań może co nieco, to nie jest jakby jakiś związek przyczynowo-skutkowy, ale jest powiązany między innymi z tym, że zwiększa się nam stężenie cholesterolu frakcji LDL, tak? Czyli o małej gęstości, które są bardziej wchodzą w naczynia krwionośne i mają większą tendencję do tworzenia blaszek miażdżycowych. Upatruje się tutaj związku pomiędzy omijaniem śniadań a chorobami układu krążenia. Nie jest to jakiś tam związek, taki jak mówię, przyczynowo-skutkowy, ale jednak już któreś badanie, tak jak czytałam, sobie przyglądałam wczoraj, żeby być na bieżąco, to już 2 metaanalizy pokazały, przepraszam, że słuchajcie, co prawda omijanie śniadań prowadzi do redukcji masy ciała i średnie osoby, które nie jedzą śniadań są, uwaga, pół kilo lżejsze, więc to nie jest jakaś tam szalona różnica. Jest to istotne statystycznie, ale nieistotne klinicznie. To trzeba na to zwrócić uwagę, bo to nie ma znaczenia, że ktoś jest pół kilo lżejszy, ale mają rzeczywiście wyższe stężenie tego cholesterolu w frakcji LDL. No i też okazuje się, że osoby, które nie jedzą śniadań, przechodzimy przez wierzbę płaczącą i tak przemijamy się tutaj, osoby, które nie jedzą śniadań, no też niestety mają takie słabsze te nawyki żywieniowe, czyli na przykład potem mogą podjadać w ciągu dnia, sięgają po na przykład takie wysokoenergetyczne przekąski, a to jakby pozwolenie sobie na takie zjedzenie w spokoju porządnego śniadania, bo to nie może być też byle co, powiedzmy croissant z powinien powiedzieć, z kawą, bo to nie jest dobre śniadanie. To może być jakiś, wiecie, deser ewentualnie po obiedzie,
ale na śniadanie to musi być coś porządnego. I tak jak mówicie tutaj, były czy jajka sadzone, tak? Ty mówisz też, Mateusz, że jajka jesz. I to jest bardzo ważne, żeby w tym pierwszym posiłku pojawiło się jakieś źródło białka. Dlatego, że organizm musi się nakręcić na cały dzień. Białko to też są tam aminokwasy, między innymi aminokwas tyrozyna, który jest na przykład właśnie w jajkach, a z niego powstaje dopamina. A dopamina odpowiada za motywację, odpowiada za koncentrację, tak? Dlatego potem możemy się skupiać w ciągu dnia. Kolejnym ważnym składnikiem, to też już padło, że są to, czy warzywa, tutaj Andrzej powiedział o kiełkach, super sprawa, dlatego że Mateusz powiedziałeś o burakach, dlatego że musimy dostarczyć sobie też jakieś źródło błonnika pokarmowego, witamin, składników mineralnych, związków o działaniu przeciwzapalnym, a to właśnie nam zapewniają te warzywa, czy na przykład oliwa z oliwek, tak? Może na przykład też się pojawić jakiś łosoś, jako źródło kwasów omega-3, na przykład jakaś makrela, być może na przykład śledź. Ostatnio mieliśmy niedawno święta, to może jakieś śledzie zostały. Śledzie jeszcze. Zawsze dobre. Ale tak, no śledzie zawsze super. Więc to też się musi pojawić, ten błonnik pokarmowy, bo on nam daje najedzenie, nasycenie i dlatego też do tej na przykład 13, jak zjesz śniadanie o 8, no to do 13 5 godzin spokojnie wytrzymasz do takiego lunchu i de facto wtedy, jak ma się dobrze ustawione śniadanie, porządne śniadanie, to 3 posiłki spokojnie wystarczą w ciągu dnia dla dorosłej osoby. Mamy porządne śniadanie, lunch taki może być trochę mniejszy, może być jakaś zupa, sałatka, coś w tym stylu, no i potem kolacja, już może być też taki, może niekoniecznie jakiś tak jak ptaszek, żeby też nie czuć głodu wieczorem, zwłaszcza tak jak na przykład Andrzej, który kończysz jeść o godzinie 17, idziesz spać na przykład o 21, 22, no to nie może być tak, że zjesz, wiesz, coś małego po prostu, no bo będziesz głodny. Tak, zgadza się, wiesz co, i ja byłem bardzo sceptyczny, jak słyszałem wcześniej o pomyśle właśnie takiego postu przerywanego, czy tego, że ktoś je, Mateusz zresztą mówił, że je posiłki tam 16 czy 15. Ja należałem, mogę tak chyba mówić, do takiego typowego stereotypu Polaka, że jak Polak głodny to zły, nie? Więc nie wyobrażałem sobie, że mogę po prostu, że to zadziała u mnie, krótko mówiąc, i sobie wyznaczę cel, że zjem o 16, 17 i potem zadowolony pójdę, dochodzę do końca dnia i pójdę spać, nie? Ale w gruncie rzeczy przez to, że się przesunęło to całe, znaczy więcej jem na śniadanie, potem jem gdzieś tam drugie śniadanie, czy jakiś tam wczesny lunch w okolicach godziny 12 i nie podjadam pomiędzy posiłkami, bo nie potrzebuję, tak? Znaczy oczywiście, że czasami się zdarza, że gdzieś coś tam bym chętnie zjadł pomiędzy, ale to nie jest tak, że to się dzieje często, czy w ogóle się dzieje, więc tutaj trochę tutaj czasami mam, jeżeli na przykład idę na siłownię, to wtedy oczywiście idę gdzieś tam 2,5 godziny po zjedzeniu tego ostatniego obiadu właściwie. No i potem tutaj gdzieś tam jeszcze coś zjem, jakiegoś banana na przykład. Czy... No bo to po treningu to też trzeba jednak. Tak, bo trening, ale jeżeli rzeczywiście idziesz na przykład na siłowy, no to tak, wtedy się, to taki ogólny jest trening, powiedzmy, nie jakiś dedykowany, ale no wtedy zaczynam odczuwać potrzebę. A tak w normalnym trybie takim to zwyczajnie mi się nie chce jeść wieczorem, więc a więcej z kolei właśnie na śniadanie, więc to jest zdecydowanie tutaj to tak przesunęło się właśnie w kierunku innego obszaru dnia, tak? Wcześniej więcej jem i wcześniej kończę jedzenie. Okej, no właśnie, bo też to jaśnie, czasami jest tak, że osoby, które na przykład nie jedzą śniadań, bo może definiujmy sobie w ogóle czym jest śniadanie. To jest bardzo trudne do określenia, bo de facto sama nazwa, czyli breakfast, oznacza, że jest to każdy posiłek, który przerywa post. Czyli to jest break the fast. Okay. Jak sobie na przykład to rozdzielimy na czynniki pierwsze. I to zresztą też tak podaje literatura, że jest to niezwykle trudne, żeby zdefiniować, czym właściwie jest to śniadanie. Bo czy to jest na przykład posiłek, który dostarcza określoną ilość kalorii, czy na przykład jest stały, czy może być płynny. Bo niektórzy na przykład mówią, że ja nie jem śniadań,
ale zaczynam jeść, a możemy sobie włączyć jasno. Coś mi chyba kamera zamokła, bo słuchajcie, mamy takiego pajęczyny na tym, na ekranie. Szybko przemyjemy. Może tak, płatki śniegu. Tak, płatki śniegu nam, już powinno być lepiej. Tak, właśnie mówią osoby na przykład, że ja nie jem śniadań, ale na przykład rano piję kawę z mlekiem. No to de facto to już jest śniadanie, bo to już przerywa post, prawda? Więc to jest break the fast. I na przykład taki układ dnia jest niezwykle szkodliwy dla nas, dlatego że rano piję taką kawę z mlekiem, ruszam sobie całą machinę, cały rytm dobowy, prawda? Ale potem nie jem nic i na przykład o godzinie 13, 12 po prostu mam zjazd energii, nie wiadomo, po prostu muszę cokolwiek zjeść i nie patrzę na to, jaka jest jakość takiego posiłku. Co innego, kiedy na przykład zaczynamy dzień od czarnej kawy na przykład, tak, pijemy rano ciepłą wodę, na przykład po prostu wodę, potem zaczynamy na przykład pijemy kawę i do godziny 10, 11, 12 nic nie jemy, to jest zupełnie okej. To nie jest tak, że trzeba jeść to śniadanie w ciągu godziny, 2 od przebudzenia, chyba że ktoś już jest tak do tego przystosowany i taka regularność już tak weszła w krew, że się czuje z tym dobrze, tak? To jest wtedy okej. Natomiast jeżeli jemy też to śniadanie około godziny 11-12, jakikolwiek pierwszy posiłek, który dostarcza nam kalorii, to też to jest w porządku, bo mamy sobie te 12 godzin, no optymalnie, żeby to było 10, w których się mieścimy z całym swoim jedzeniem. I wtedy, kiedy na przykład zaczynamy cały swój dzień jedzeniowy od godziny 8 kawą z mlekiem, no to potem musimy skończyć, prawda, też odpowiednio wcześnie. A nie możemy sobie wtedy kończyć jeszcze o godzinie 21, bo myślę, że jak zacznę wtedy normalny posiłek, zwykłe jedzenie o godzinie 10, to ja mam czas do 22. No nie, niekoniecznie, bo już się rozpoczął ten czas jedzenia o godzinie 8 rano wraz z tą kawą z mlekiem. Także jeżeli, jakby każdy, do czego chciałam zachęcić, też się Was pytałam, jak się czujecie z tym śniadaniem, czy to jest dla Was ważne, dlatego, że chciałabym też Was, drodzy widzowie, słuchacze, powerwalkerki, którzy tutaj z nami teraz spacerujecie, zachęcić do tego, żeby obserwować, jak u Was wygląda. Żeby zastanowić się, prawda, dopasować do siebie, bo to jest na koniec najważniejsze, prawda? Tak. Tak jak Mateusz powiedziałeś, no, buraki na śniadanie. Ja na przykład też bardzo lubię sałatkę z burakami, na przykład i fetę na śniadanie. I pestki dyni do tego. Tak. O, super. Ziarno najważniejsze, też ziarno jest ważne, tak. Tak, to też jest, to dobrze smakuje, ale to każdy musi dopasować do siebie, bo na przykład komuś bardziej pasuje to, że wstaje rano na przykład, idzie sobie na spacer, potem pije kawę, siada do roboty i na przykład je śniadanie o godzinie 11. I to jest też jego ten pierwszy spokojny posiłek, ale to śniadanie też powinno być dobrej jakości. Także zachęcam Was do tego, żebyście sobie sami obserwowali trochę siebie, po jakich produktach się czujecie dobrze. Bo nawet w kompozycji tego śniadania, to właśnie wspomnieliśmy o białku, wspomnieliśmy o warzywach, o tym błonniku pokarmowym. Tłuszcze też są niezwykle ważne, bo tłuszcz to jest nośnik smaku. Tłuszcz to jest nośnik smaku, poza tym też tłuszcz daje nam tę energię, musimy się rozkręcić na początek dnia. No a taką kwestią dyskusyjną są węglowodany, prawda? Jestem ciekawa, czy może słyszeliście jakieś teorie na temat czy śniadań białkowo-tłuszczowych, tak? Czy jakieś no powiedzmy niejasności dotyczące węglowodanów. Jak to u Was wygląda? Ja tutaj się mogę odnieść do tego, bo jakby o tym uważnym jedzeniu, o którym też, Gosiu, często mówisz, bo to się właściwie od tego zaczęło i zacząłem sobie, tak jak kiedyś w Twoim podcaście znalazłem te informacje, eksperymentować, tak jak to lubimy, na Powerwalkach też robi się, o czym mówi też Mateusz Kuśnierewicz. I ja sobie tak naprawdę zapisywałem, jak się czułem po danym śniadaniu, tak? O, super! Bo to jest ważne, i tutaj do tych węglowodanów. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem owsianek. Ale no, gdzieś tam spróbowałem kilka razy to sobie zrobić, bo są takie fajne, zdrowe te owsianki, fit, tak i w ogóle. I tak naprawdę dla mnie nie działa to dobrze, bo ja poczułem się może na początku, że to, bo tam sobie dodawałem do owsianki jakieś owoce suszone, inne rzeczy. Być może przesadzałem z tym, może jakby to były złe proporcje, ale to było dla mnie tylko chwilowym takim pobudzeniem, a ja po 2 godzinach, czy nawet wcześniej, byłem już znowu głodny. No właśnie. I to było właśnie tym problemem, że te węglowodany chyba dla mnie po prostu nie działają dobrze. Lepiej wyszło, kiedy właśnie było to białko, była oliwa z oliwek i warzywa, tak? To jest dla mnie lepsze rozwiązanie, a węglowodany no gdzieś w jakiejś postaci chleba, tak? Kromki chleba, czegoś takiego, ale na pewno to nie jako podstawa w postaci samej owsianki. Bo to na mnie nie działa po prostu. Ja a propos owsianki tylko tak bym dodał, bo ja też miałem podobnie jak Ty, tak? To znaczy dla mnie to no fajnie, bo ktoś tam mówi, że fajnie, no zjadłem, ale potem
w niedługim czasie no już potrzebowałem coś zjeść zwyczajnie. Ale jak do tej owsianki zacząłem dokładać na przykład orzechy, no i po tam zrobieniu jej akurat w Thermomixie, ale zmieleniu tego wszystkiego, orzechy, na przykład pestki dyni, figi suszone, czy jakieś inne owoce suszone, na przykład śliwki, i potem mrożone maliny, czy już po zrobieniu oczywiście i na przygotowaniu, to daje mi naprawdę ten sam efekt, znaczy z mojej perspektywy taki, że ja gdzieś dopiero około godziny, jedząc to 7-8, około godziny 11-12, dopiero jestem głodny, nie? Okay, no więc właśnie, to kompozycji też tego, więc prawda? tutaj jak Zobaczymy, coś co tam tak, doworu i dołożymy, też. nie? Może to, znaczy ja to tak zacząłem właśnie Tak. też eksperymentować, tak? I Dla mnie jest taka jedna tylko forma właściwie owsianki, która mi pasuje, to jest taki miks, który robię na kefirze. I rzeczywiście jak zrobię to na kefirze, że sobie to wymieszam w jakimś mikserze, ale jak podstawą jest kefir, to rzeczywiście na tym mogę dłużej dojechać, tak? Bo wtedy jak odczuwałem sobie, że to jest, wcześniej sobie robiłem albo na wodzie, albo z jakimś dodatkiem mleka takiego roślinnego, to absolutnie nie, ale jeżeli zrobię to na kefirze, to rzeczywiście być może to jest też ta podstawa, że różne składniki trzeba sobie właśnie spróbować, eksperymentować i wtedy taka owsianka na kefirze jest dla mnie. No właśnie, fajnie, że mówicie o tej owsiance, dlatego, że to jest zawsze taki trochę mit z tą owsianką. Nie wiem, czy pójdziemy jeszcze sobie tam w dół? Tak, możemy. To chodźmy, zrobimy rundkę i będziemy sobie powoli wracać. A, bo Tak. strona, bo myślałem, że tak, to tak, no, strony tak, pozostają te strony. same. W stronę tutaj, tak, idziemy. Fajnie, że wspomnieliście o tej owsiance, bo to zawsze jest po prostu wielka batalia. Czy ta owsianka jest zdrowa na to śniadanie, czy też nie. I dobrze, że powiedzieliście o tym, że to zależy od tego, co do takiej owsianki się doda, jaka to będzie kompozycja. Dlatego, że na przykład jak właśnie są orzechy, jest trochę więcej białka, to też taka owsianka będzie sycąca. Jeżeli na przykład do płatków owsianych dorzucę sobie łyżkę otrębów owsianych, które mają więcej błonnika pokarmowego, to też to nasycenie będzie na przykład trochę większe. Dorzucę sobie na przykład siemienia lnianego, mogę je na przykład sobie zmielić wcześniej, tak, żeby zwiększyć dostępność kwasów tłuszczowych omega-3, to też ono trochę napęcznieje, ta cała owsianka, zwiększy swoją objętość i też mamy wtedy większe najedzenie na dłużej. Przyznam, że ja bardzo lubię śniadania na słodko, bardzo lubię owsianki, ale podobnie jak wy zauważyłam, że po prostu nie nasyca mnie to na długo, a co więcej sprawia, że czuję się tak mi jest po prostu milutko, fajnie by się było teraz trochę położyć, tak? O, W sensie, tak, po jakimś czasie tak jest. Tak. Chyba że na przykład jest to w okolicy aktywności fizycznej, bo przykładowo jak teraz wchodziliśmy na Kilimandżaro i mieliśmy codziennie posiłki o tam 7 rano, bo o 8 wychodziliśmy już z bazy, z każdego obozu już dalej, no to jedliśmy śniadania takie typowo węglowodanowe, czyli dostawaliśmy, słuchajcie, kaszkę manną słodzoną, dostawaliśmy potem, znaczy wiadomo, też tam było trochę białka, bo musi być, były omlety, ale były też i naleśniki, które ja sobie po prostu smarowałam miodem. Wiecie, jecie porządne i wtedy je się naprawdę węglowodanowe śniadanie, ale dlatego, że te węglowodany, które się spożyje wraz ze śniadaniem, one zostaną zużyte na pracę mięśni, tak? Więc to jest jakby coś zupełnie innego. Natomiast jeżeli mamy pracę biurową, w większości z nas, tak? Bo pewnie są też wśród nas sportowcy, którzy mają jednostki treningowe, ale znakomita większość jednak z osób tutaj spacerujących ma pracę biurową, prawda? I nie idzie na długie godziny treningu po śniadaniu, tylko idzie po prostu do pracy i chce się porządnie skupić, tak? No to w takiej sytuacji nie musimy mieć aż tak węglowodanowego śniadania. Natomiast to, o czym Mateusz wspomniałeś, kromka pieczywa, to jest zupełnie okej. I to, że na przykład zjecie kromkę czy 2 pieczywa, czy nawet taką owsiankę, która ma 50 gramów płatków owsianych 40, to nie oznacza, że to od razu już się zawalicie tymi węglowodanami i pójdziecie spać. To nie chodzi o to. Co innego, gdyby na przykład to była owsianka, 100 gramów płatków owsianych, do tego jakiś na przykład mango suszone, które jest super słodkie, ma wysoki indeks glikemiczny, 0 tłuszczu, bo na przykład trochę jakby jest gdzieś tam panuje mit, że ten tłuszcz jest zły i robicie na przykład to na wodzie, 0 orzechów albo jakieś tam 2 migdały po prostu symbolicznie, no to wiadomo, że po takim posiłku człowiek będzie przymulony trochę, prawda? Ale jeżeli to jest fajna sałatka, jest dużo zieleniny, jest źródło białka, jest sporo tłuszczu na przykład z ziaren, z oliwy, z oliwek, może to być jakaś tłusta ryba i do tego
Pieczywo. Tutaj Andrzej wspomniałeś o grzankach. Super sprawa, bo grzanki też są takie ciepłe, też dają nam to chrupanie i to od razu też taki zwiększa taki czynnik satysfakcji z posiłku. Od razu to jest tak przyjemniej zjeść taką grzaneczkę, prawda? To jest miłe na ciepło. To wtedy jakby to nie będzie miało aż takiego wpływu, bo te węglowodany z pieczywa zostaną zbalansowane przez błonnik pokarmowy czy przez białko oraz tłuszcz zawarty w innych produktach. Także mówiąc na przykład tutaj, czy owsianka, czy inne śniadania, zależy jak ta owsianka jest skomponowana, z czego ona jest, czy na przykład idziecie po treningu, po takim śniadaniu na zaraz na trening, czy na przykład robicie porządny trening rano i dopiero na przykład potem jecie śniadanie, bo wtedy też taka owsianka się sprawdzi jako uzupełnienie węglowodanów po takim treningu. Ale to, co mogę jeszcze polecić, taki tip, który u mnie przynajmniej się sprawdził i widzę też u moich pacjentów się całkiem nieźle sprawdza, to jest, słuchajcie, owsianka z jajkiem, pieczona. Po prostu ona się robi sama, w sensie mieszamy normalnie płatki owsiane, otręby owsiane też tam dodajemy, jajko i to wsadza się do piekarnika albo na przykład do airfryera też można wsadzić, tak? I to się robi 15 minut maksymalnie, w tym czasie możemy się ogarnąć, zaparzyć sobie kawę i tak dalej, więc ta owsianka robi się sama, a już jest pewien dodatek trochę białka, bo problem właśnie w takich owsiankach, dlaczego jesteśmy senni albo na przykład dlaczego nam się chce jeść zaraz po, to jest to, że nie dodajemy żadnego białka, tylko jemy sobie właśnie na przykład płatki owsiane na wodzie, bo nie chcemy mleka. Jakby nie mówię, że mleko jest konieczne. Możemy to pić, ale może być tak jak Mateusz mówisz, kefir, może to być jakieś mleko roślinne na przykład, ale musi się pojawić zawsze jakieś białko i trochę tłuszczu, bo inaczej po prostu to nie będzie sycące, zjemy sobie, jakby najemy się na chwilę i potem będziemy już czuć już po prostu głód za chwilę. Ja jeszcze tak odnośnie tych śniadań i tego, co nam dają, co mi dają właściwie, tak, te śniadania, to jest też taka, no, jeżeli pójdę na spacer przed śniadaniem, no to świetnie, to już zrobiłem dla siebie coś dobrego. Ale kolejną taką rzeczą, która jakby też napędza ten dzień, to jest właśnie to dobre dla siebie śniadanie. Czyli już zrobiłem dla siebie coś dobrego rano, bo zrobiłem dla siebie dobre śniadanie. Czyli już mam jakiś mały sukces z rana. Bo nie zjadłem byle czego w pośpiechu, tylko zadbałem o siebie. I myślę, że to też może nie od razu przyniesie jakieś efekty dla nas, ale zobaczcie, że z czasem, może po tygodniu, może po dłuższym, jeżeli będziecie sobie tak myśleć o tym śniadaniu i o tym, co jecie rano, ty, Gasiu, to ładnie mówiłaś w tym odcinku u siebie o uważności jedzenia, to zobaczycie tą zmianę naprawdę, która nastąpi, będziecie zwracać po prostu na siebie, tak? To jest taka dbałość od początku dnia o siebie i o to, że już masz mały sukces, bo zjadłeś ładne śniadanie, dobre dla siebie, coś dobrego i później kolejne sprawy też nam już polecą, pójdą dużo po prostu lepiej. To jest takie moje coś, co ja w ciągu tego roku doświadczyłem właśnie, tak? Przy zmianie tego nawyku, bo to nie było tak, że ja od razu to robiłem. Dajcie sobie czas po prostu, ale te śniadania, żeby były regularne, ładne i kolorowe. Super, bardzo pięknie powiedziane, dzięki wielkie. No, małymi krokami ku wielkim zmianom. Dokładnie, tak. Tak jak tutaj mówimy w Powerwalku, idziemy razem po zdrowiu, ale właśnie małymi krokami, dlatego że no właśnie to się nie dzieje z dnia na dzień, ale to, o czym powiedziałeś, że to już jest coś dobrego, kurczę. Raz, że wyjdziesz na ten spacer i tak się czujesz dumny z tego, no bo to nie jest długo, tak? Ile spacerujemy teraz? Już 28 minut, zaraz będziemy kończyć, ale jest sobota, no mówmy się. Tak, sobota możemy. Jak już wstaliśmy. Jak już wstaliśmy, to sobie pochodzimy trochę tutaj. No. No właśnie mamy, ale i robimy już coś dobrego dla siebie i potem to śniadanie to jest taka celebracja czasu, też takie pokazanie wobec siebie takiego i ciepła, takiej dobroci, otulenie się troszeczkę takim ciepłem, bycie też bardziej wyrozumiałym wobec siebie. No i właśnie tak jak mówisz, to już jest takie ustawienie się w dobre tory, takie tory, że kurczę, takie dobre śniadanie, tak? To już mam większą motywację do tego, że no to dobra, to może też ten obiad będzie taki fajny, będzie tak się dobrze czuję. I to po kolei sobie właśnie tak jak mówisz, potem idzie. Tak, warto też sobie nawet już wcześniej pomyśleć o tym, co będę jadł na śniadanie. Układać sobie też, tak? O, tak, to jest też, żeby, bo to nam pozwala na to, to dlatego jest ważne, żeby nie jeść byle czego, tylko jeżeli się zastanowisz, jakie składniki masz już wcześniej, to prawdopodobnie zrobisz to lepsze śniadanie. Tak. Bo już to masz, jesteś do tego przygotowany. Albo no, zawsze mieć takie składniki, z których zawsze coś można zrobić. Na przykład mamy w domu jajka na przykład, czy jakieś tam powiedzmy warzywa i nawet pestki, tak? No to już jest dobre śniadanie. Zrobisz sobie jajecznicę, czy zrobisz sobie omlet z warzywami, posypiesz to
pestkami na przykład, oliwa i fantastyczne śniadanie Rzeczywiście. gotowe. Nawet można to podawać sobie, ja mam taki swój sposób, mam czasami na różnych talerzach zupełnie to inaczej wygląda i daje nam zupełnie inną satysfakcję, tak? A, to jeszcze element dekoracyjny. Tak, tutaj ale to jest wchodzi. ważne, naprawdę No. zobacz, to jest ważne, żeby, tak jak mówiliśmy, żeby jeść jak król, tak to śniadanie, Tak. tak jak powiedziałaś. To jest ważne, żeby sobie zrobić taką celebrację, żeby zrobić sobie radość rano i to już nas buduje, to już nam robi dobry dzień, No na pewno właśnie. lepszy. Porządne, jakościowe śniadanie. Tak. Słuchajcie, no to co, mamy już 30 minut naszej rozmowy, spaceru, dobrze się nam spaceruje, ale już będziemy kończyć nasze spotkanie, dzisiejszy nasz Power Walk, także podsumowując, śniadanie jest ważnym posiłkiem w ciągu dnia, przerywa post nocny, powinno być dobre jakościowo, powinno się znaleźć w nim źródło białka, tłuszczu, trochę węglowodanów, ewentualnie jeżeli macie porządny trening naokoło tego śniadania, to też może być tych węglowodanów trochę więcej. Jeżeli lubicie owsianki, to jedzcie te owsianki, ale pamiętajcie o dodatku białka oraz tłuszczu. No i co, celebrujemy te śniadania, bo to jest taki pierwszy posiłek w ciągu dnia, który jest czasami jedynym, z którym możemy zjeść w spokoju i też takim, który możemy trochę się tak nagrodzić, trochę tak się pocelebrować w tym momencie. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać do tego? Andrzeju? Zdecydowanie tutaj podpisuję się pod wszystkim, co powiedzieliście i ja to jakby ćwiczę na sobie, że to mi zmienia dzień, to fajnie ustawia dzień, to właśnie daje ten pozytywny początek po spacerze, bo u mnie zawsze śniadanie, no jakoś tak się to poukładało, że zawsze jest po spacerze, czy gdzieś po tym, jak się chwilę rozbudzę i naprawdę mogę to polecić. No, to jest coś, co jest bardzo potrzebne mi osobiście i zachęcić, myślę, może właśnie do tego, żeby spróbować poszukać, sprawdzać różne opcje, scenariusze, kompozycje śniadań, tak, bo to jest sprawa indywidualna, każdy ma jakieś preferencje z nas i gdzieś to trzeba sobie zbalansować odpowiednio i zbilansować. Super. Dziękuję Wam bardzo. Może przejdziemy sobie tutaj bliżej latarni, No bo tak. to ciemno na tym ekranie. Niby Ciemno, tutaj u nas, tak, jest słuchajcie, dosyć całkiem jasno. No bo są latarnie, ale my tak jesteśmy Jest w takiej... śnieg jest też, to takiej- powinno się tak, ładnie jest odbijać śnieg. światło. No dobra, może tak nas będzie troszeczkę lepiej widać. Także dziękujemy Wam bardzo za uczestnictwo w dzisiejszym Power Walku. Życzymy Wam cudownego dnia, cudownego weekendu. Też życzymy dobrego śniadanka. My teraz chyba sobie pójdziemy na kawę, co? Myślę, że tak. No, idziemy sobie Oczywiście. zaraz na kawę. Także dziękujemy Wam bardzo. Zobaczcie, my wszyscy w tych samych czapkach jesteśmy. Tak. Mamy Łatwo się klientów, rozpoznać na ulicy. Tak, łatwo się Na rozpoznać. plaży też, Tak, w parku, wszędzie. Też się tak poznał. Ze mną ta czapka weszła też na Kilimandżaro. O, świetnie. Była czapeczka, był Power Walk już na Uhuru Peak, na dachu Afryki. Także tam też już No, byliśmy. świetnie. można powiedzieć. Życzymy Wam cudownego dnia. Jeżeli chodzi o czapki, to one się pojawią, słuchajcie, w połowie stycznia. Będzie kolejna partia, już w tym momencie 20 osób jest, czy nawet 30 na liście, na O, kolejce, tak? świetnie. Więc jeżeli chcecie takie czapki, też power walkowe, może takie średnio teraz widać, ale jest na naszym Instagramie zdjęcie, czy też na innych power walkach pokazujemy, jak czapka wygląda, to zapraszamy do kontaktu. kontakt@powerwalk.pl. Szczegóły też są w opisie do tego naszego dzisiejszego power walka. My Wam jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!